Egipt. Dar Nilu. Trzeci pod względem liczby ludności kraj Afryki. Geograficznie należy do państw regionu Bliskiego Wschodu. Według oficjalnych danych liczba obywateli Egiptu wynosi nieco ponad 100 milionów. Sama stolica, wiecznie zatłoczony Kair, ma nie mniej niż 20 milionów mieszkańców. Wielu ludziom Egipt kojarzy się głównie z piękną, słoneczną pogodą, licznymi zabytkami takimi jak Sfinks czy słynne piramidy w Gizie, ale też kurortami w Hurgadzie, Sharm el-Sheikh czy Marsa Alam, bardzo chętnie odwiedzanymi przez Polaków w czasie wakacji. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że kraj faraonów wielokrotnie był celem zamachów dokonywanych przez ekstremistyczne grupy terrorystyczne na czele z Al-Kaidą czy państwem islamskim. W ciągu ostatnich 2 dekad fundamentaliści atakowali głównie kościoły koptyjskie, ale też hotele czy autokary z pielgrzymami. Do takich zdarzeń dochodziło m.in. w Kairze, Aleksandrii, Mini, Tancie i Helwan. 9 kwietnia 2017 roku, w Niedzielę Palmową, terroryści przeprowadzili 2 skoordynowane zamachy w kościołach w Tancie i Aleksandrii. Łącznie zginęło w nich 45 osób, a blisko 140 zostało rannych. Do tej masakry przyznało się państwo islamskie. Schemat działania terrorystów był w obu przypadkach podobny. Podczas nabożeństwa do świątyni weszli samotni zamachowcy, którzy mieli na sobie kamizelki wypełnione materiałami wybuchowymi oraz kulkami od łożysk, które zadziałały jak szrapnel. Atak wywołał szok, a władze ogłosiły 3-miesięczny stan wyjątkowy. W kościele w Tancie powstało muzeum, w którym zgromadzono przedmioty należące do ofiar, a ich samych ogłoszono męczennikami. Podobnie jak ofiary zamachów w Mini, który miał miejsce 1,5 miesiąca po wydarzeniach z Tanty i Aleksandrii. Tam terroryści ostrzelali autokary wiozące pielgrzymów. Koptowie, którzy w ostatnich latach padali ofiarą terrorystów, często żyją w skrajnie niekorzystnych warunkach. Zostali zepchnięci na margines społeczny, choć w Egipcie jest ich kilkanaście milionów. W Kairze duża część tej społeczności żyje w Mukatanie, czyli mieście śmieciarzy. Zajmują się tam segregacją odpadów z całej metropolii. Dla większości z nich jest to jedyny sposób na zdobycie środków na utrzymanie swoich rodzin. Nie są dumni z tego, co robią i bardzo nerwowo reagują na obecność obcych. Często najważniejszym życiowym celem rodziców jest posłanie dzieci do szkoły, aby w przyszłości mogły znaleźć dobrą pracę i wyrwać się z tego miejsca. Takich dzielnic jest w Kairze kilka. Największa liczy od 70 do nawet 100 tysięcy mieszkańców. Mimo ogólnego obrazu, który dla nas może być wręcz szokujący, ludzie starają się normalnie funkcjonować. Są tutaj więc sklepy i kawiarnie. Choć niejednokrotnie mieszkańcy miasta śmieciarzy byli doceniani jako najsprawniejszy na świecie system segregacji i recyklingu odpadów, trudno dostrzec tu nowoczesną technologię, nie mówiąc nawet o przyzwoitym poziomie życia. Śmieci są tu dosłownie wszędzie. Zalegają na ulicach, a sznur samochodów dowozi odpady praktycznie przez cały czas. Niektórzy założyli nawet własne firmy i zatrudniają pracowników. من اول ما بيشتروا برضه الزراب بيجمعها وبنيجي هنا نكبسها تبقى مكبوس زي كده على المكبس وبعد كده بتتصنع بتتعمل حلل بتتعمل مثلا اي حاجه داخله في ادوات البيت. Według mieszkańców Mukatanu potrafią oni przetworzyć ponad 90% zebranych z Kairu odpadów. To zdecydowanie więcej niż największe światowe metropolie.
Egipcie pomagamy rodzinom, które straciły bliskich w zamachach lub które same w nich ucierpiały. Wsparliśmy m.in. wdowy pozamordowanych we wspomnianym zamachu na autokar w Mini. Dziś mieszkają one w różnych częściach Egiptu, więc prowadzimy poszukiwania, aby móc do nich dotrzeć i zaoferować pomoc. حاجات بسيطة بالنسبة للي في وضعنا احنا. لكن لو بره المنطقة هتبقى صعبة شوية، فاهمة؟ لكن كبني آدمين هنا ولا كحاجة تاني لا. Najczęściej pomagamy rodzinom, kupując im zwierzęta hodowlane. Wspieramy też edukację dzieci oraz, podobnie jak w Iraku, finansujemy rozwój własnej działalności. Do tej pory pomogliśmy już kilkunastu rodzinom, ale wciąż będziemy szukać tych, które jej potrzebują.